W380i. Jest to telefon z klapką, jak widzimy. Niestety w tym przypadku nie posiadam tutaj do niego tylnej klapki, ale myślę, że w niedługim okresie czasu taka klapka mi się tutaj odnajdzie. Telefonik tutaj na przedniej ściance widzimy otwory na główny głośnik. Tutaj jest logo Walkman oczywiście. Aparat fotograficzny niestety bardzo tutaj słabej jakości, 1,3 megapiksela. Tutaj klawisze odtwarzacza MP3, tu jeszcze jest wyświetlacz. Niestety w tym przypadku ten wyświetlacz tutaj stracił podświetlenie i nic nie widzimy, ale on wyświetlał godzinę, datę i tutaj odtwarzanie naszej muzyki, utwory itd. Na bocznej ściance widzimy tutaj fastport ładowania standardowy dla Sony Ericssonów. Po drugiej tej ściance bocznej widzimy klawisze ściszenia i pogłaszania naszej muzyki i tutaj u samej góry znajduje się, widzicie, otwory na naszą smycz i tutaj z boku jeszcze znajduje się klawisz tutaj blokady naszej klawiatury. Bardzo fajna opcja. Niestety szkoda, że w telefonach dotykowych nie ma takiej opcji, żeby była blokada klawiatury. Boczna przynajmniej bardzo wygodne. Oczywiście jest to ta blokada, ale taka przesuwu byłaby bardziej tutaj bezpieczniejsza. Wydaje mi się. I tak to tutaj mniej więcej wygląda. Tu od razu sobie przejdziemy do naszej baterii, bo już mamy od razu widoczną. I tutaj widzicie, oryginalna bateria to BST39. Pod baterią znajduje się, zobaczcie, z drugiej strony model tej baterii, dokładny, czy nie, model baterii jest z tej strony, a z drugiej strony dokładne dane, w jakim tutaj roku została wyprodukowana, 2010. Ile posiada tutaj miliamperogodzin? Tu jest 920 miliamperogodzin w takiej baterii. No, w zupełności tutaj wystarczała dość długi okres czasu na takim telefonie, ale teraz oczywiście już nie nadaje się tak naprawdę do użytkowania. Taka bateria testowa bardziej w moim przypadku. I tutaj rok produkcji dokładny 2010 i 40 tydzień tak naprawdę. I tutaj zobaczcie sobie jeszcze pod nalepką e-mail i tu mamy markę Sony Ericsson W380, nasz e-mail, dokładna tutaj wersja softu i tak dalej, takie pierdołki. I tutaj istotna oczywiście sprawa, w tym telefonie został wyprodukowany w 2008, w 13 tygodniu tego roku i został produkowany w Chinach, jak widzicie. I teraz sobie telefonik uruchomimy i sprawdzimy jego tutaj podstawowe funkcje, a później sobie oczywiście przejdziemy do demontażu i montażu tego telefonu. Włączamy ten telefon tutaj klawiszem w środku. Tu mamy takie klawisze skrótowe. I tutaj jeszcze mamy czujnik światła, założyłem tutaj w tym miejscu, kropeczka. Od razu mówię, że ten telefon jest dość lipny, dlatego że jeśli chodzi o klawisze, bardzo szybko się tutaj psują te klawisze. I taśma, ta, która tutaj działa przy zamykaniu klapki, też niestety się tutaj szybko zużywa. No, na przykład w Sony Ericssonie W300i jest dużo mocniejsza niżeli w tym telefonie. I zobaczcie sobie, że cofam i ciężko bardzo sobie cofnąć, cokolwiek zrobić w tym telefonie, bo już klawisze dość tutaj słabo działają. Pewnie membrana jest do wymiany, bądź jakieś inne, bądź płytka klawiatury. Zobaczymy sobie, jak to będzie wyglądało pod spodem później. I wchodzimy sobie do menu. Menu tutaj widzimy bardzo prostym menu, bardzo podobnym oczywiście jak w większości Sony Ericssonów, Walkmanów. I tu wejdziemy może od razu do aparaciku. Aparacik sprawdzimy, potestujemy sobie ten bardzo słabej jakości. I tutaj sobie zrobimy na przykład zdjęcie naszej tej pincety.
Oczywiście musimy zrobić to klawiszem funkcyjnym, środkowym, bo nie mamy spustu aparatu i zobaczcie sobie, jeszcze raz zrobię, bo nie udało mi się totalnie. I tak wygląda zdjęcie robione tym telefonikiem w jakości 1,3 megapiksela. Zobaczymy, te zdjęcie sobie uda nam się powiększyć tutaj poprzez klawisze boczne, ale raczej ta opcja w tym przypadku nie działa. Weźmiemy sobie więcej, no i tu nie mamy nic, tylko usuń. No dobrze, teraz przechodzimy sobie dalej i tu widzimy wiadomości, internet, gierki i usługi. Tu mamy oczywiście Track ID, bardzo popularny wcześniej w Sony Ericssonach. Ta aplikacja służy do nagrywaniu danego utworu, którego nie znamy i wyszukuje nam w internecie wykonawcę i tytuł tego utworu. Następnie tutaj video player, Music D. Music CD służy do tutaj konwertacji naszych plików MP3. Tutaj nagrywanie dźwięku oczywiście i demo film. Następnie tutaj mamy odtwarzacz i tutaj oczywiście ustawiamy sobie co chcemy. Equalizer oczywiście jest, w każdym, jak widzicie, tutaj właśnie tego nie pokazywałem Wam w telefonach muzycznych, ale też bardzo ciekawa tutaj opcja, jeśli chodzi o equalizer. Tu mamy ustawienia basowe, mega bass i tu mamy jeszcze inne, lekka muzyka, takie można sobie jeszcze dograć odpowiednie patche i ulepszyć jeszcze to, ale oczywiście jak komuś tam chce i ma ochotę na to, radio, kontakty, wiadomości. Powiem szczerze, że ten telefon ma dość duże klawisze, ale pisanie na nim SMS-ów jest dość oporowe. I jeszcze tym bardziej, że teraz te klawisze słabo tutaj funkcjonują. Taką ma wadę ten telefon, że te klawisze prędzej czy później w dość szybkim okresie czasu niestety ulegają tej dość uszkodzeniu w taki sposób, że ciężko właśnie się naciska. Jeśli to można nazwać uszkodzeniem, dla mnie niestety jest to istotne, jeśli chodzi o ten model telefonu. No i sobie wyjdziemy z tego tutaj wiadomości i przechodzimy sobie dalej. Tu mamy, zobaczcie, folder z naszymi plikami muzycznymi, zdjęcia, wideo, tematy, gierki, aplikacje i inne. My sobie zobaczymy może oryginalne dźwięki w tym telefonie, jakie zostały wybrane przez producenta. Wchodzimy sobie w muzykę i posłuchamy. Tu widzicie, chyba plus jest, nie wiem, tu się pomyliło, ale zobaczcie sobie, jak to ta maszyna gra na oryginalnych dźwiękach. Powiem, że dość słabo. Posłuchajcie. No i tyle jeśli chodzi o dźwięki. Jest oczywiście bardzo tutaj lipna jakość odtwarzacza naszych dźwięków oryginalnych, bardzo słabej jakości i bardzo cicho gra, jeśli chodzi o głośniki. Oczywiście możemy sobie dograć odpowiednie sterowniki, akustykę naszego tutaj dźwięku i coś tam lepiej poprawi, ale to dużo nie zrobi, jeśli chodzi o ten telefon.
No i przechodzimy sobie dalej. Tu mamy wideo odtwarzacz w formacie 3GP oczywiście. Tu mamy tematy, nasze gierki. Tu są oryginalne dźwięki, mamy Simsy, jak widzicie, i aplikacje Music Made, to jest aplikacja do muzyki, tam możemy sobie coś tam konwertować, coś zmieniać i tak dalej. No nie wiem, czy to dla Was jest istotne teraz w tych czasach. I tutaj mamy połączenia, następnie nasze podstawowe tutaj funkcje, alarmy, budzik, kalendarz, notatniki, synchronizacja, stoper, minutnik, kalkulator, pamięć kodów. Tak to wygląda, jeśli chodzi o telefon. I sobie wejdziemy w ustawienia, tutaj w podstawowe funkcje. I tu mamy język. No w tym przypadku widzicie, język jest tylko angielski. No i inne jeszcze europejskie. Polskiego nie mamy. Muszę sobie dograć jeszcze. Wideo. Wyświetlacz. Tu możemy sobie ustawić w wyświetlaczu jasność naszego wyświetlacza od 0 do 50, czy od 50 do 100. Od 0, jeśli chcielibyśmy, to musimy dograć sobie odpowiedni patch na to i przechodzimy sobie dalej. I co ważne, telefon posiada tutaj Bluetooth. Bluetooth bardzo oczywiście potrzebny w telefonie, bo posiada MP3 i możemy sobie przesyłać MP3 czy inne pliki za pomocą Bluetooth i za pomocą USB. No i tak to wygląda, jeśli chodzi o ten telefonik, jak widzicie, tego telefoniku. Ściągamy tutaj baterię. Kartę SIM i tutaj kartę pamięci. Jeśli nie wspomniałem, że telefon posiada kartę pamięci, obsługuje kartę pamięci do 2 GB. Oczywiście karty M2. I teraz sobie tutaj widzimy, tu mamy śrubkę, tu mamy drugą śrubkę i tu mamy dwie zaślepki. Podwadzamy te zaślepki tutaj w tym miejscu. Jedna już jest. I jeszcze tu druga. I teraz zajmiemy się odkręceniem tych wszystkich 4 śrubek. Tutaj te śrubki zobaczymy sobie w tym przypadku gwiazdkowe i odkręcamy tutaj je wszystkie sobie. Tu troszkę weźmiemy na bok nasze graty i jedziemy tutaj z odkręcaniem. Jedna strona już jest, teraz sobie odkręcamy drugą stronę. I sobie tutaj wysypujemy wszystkie nasze śrubeczki. Odkładamy je na bok. One są wszystkie tej samej tej wielkości, więc na pewno sobie je nie pomylimy. I teraz podwadzamy tutaj naszą obudowę od samego dołu. Jedziemy sobie do góry. I z drugiej strony robimy to samo. Tu uważajmy na klawisze, żeby nie uszkodzić. Bardziej do góry tutaj podwadzamy. I tutaj jedziemy na samą górę. Tu dość mocno trzyma. Daszka nam wyskoczyła. Tu nam pewnie na samym dole blokuje, jak zobaczycie. O, tu są jakieś blokady jeszcze. Tutaj już nie widzę żadnych śrubek. O, tu jest blokada i tu jest druga. Tu są jeszcze blokady dolne, abyście widzieli, żeby Wam tutaj samego problemu tutaj telefonik nie przysparzał. I sobie wyciągamy tą tylną obudowę. Zobaczcie. Tu jest metalowa blaszka. Ta blaszka jest tutaj pewnie, jak widzicie, od tutaj przesuwu
tutaj przesuwu naszej blokady klawiaturki. I teraz tutaj podwadzamy naszą kartę SIM i kartę tutaj pamięci. Tutaj wcześniej jest taka zasłonka. I zobaczcie, tutaj wyciągamy naszą klawiaturkę. Tu jest taka mini blokada. Musimy to dać na dół i do góry. I wtedy nam to wszystko samoczynnie praktycznie wychodzi. I tu jest na płycie głównej zaczep. Zobaczcie. I jak widzicie, to bardzo proste, jeśli chodzi o wymianę tutaj dwóch slotów, karty SIM i karty pamięci, bo 2 w jednym podpinamy. Następnie tutaj mamy taśmę główną. Zobaczcie. Wibracje nam tutaj odleciała. Tu jest antena zasięgowa. I tutaj nasza cała płyta. Popatrzmy sobie, czy nie ma tutaj blokad. Nie ma blokad tutaj takich specjalnych, więc sobie podwadzamy tutaj w bardzo prosty sposób. I zobaczcie, jeszcze po drugiej stronie jest taśma. Kolejna taśma od naszej tutaj klawiaturki. Sobie ją podwadzamy i odkładamy taką płytę na bok. Tu mamy już wszystko przerobione. Zobaczcie sobie. Tu jest jeszcze podkładka. I tutaj jeszcze jeśli chodzi o zasięg, możemy sobie go podwadzić. Ale raczej nie ma takiej potrzeby tego podwadzać. Tutaj z tej strony możemy sobie wbić. I zobaczcie, jak prosto on tutaj wychodzi. I tu jest mocowana antena nawet zasięgowa. Tutaj w tym miejscu. Tu sobie odpinamy. I tu jest taka specjalna antyzapinka. Mocowanie. Tu pewnie z kolei bardzo mocno klej nadwidzę. A nie ma takiej potrzeby to tutaj wyciągać. Żebyście wiedzieli, że to naprawdę bardzo proste. Tu się wyciąga antenkę i tu jest zamocowanie. I teraz sobie przejdziemy do przodu tego telefonu. Bo tutaj nie ma potrzeby tutaj ściągania tego wszystkiego. I zobaczcie, jeśli chodzi o przód, to tutaj podwadzamy tutaj tą całą ramkę przodu. Najlepiej tutaj u samej góry. Zobaczcie. Tu jest wszystko na kleju. I ściągamy sobie to całe. Delikatnie, by nie uszkodzić, bo to jest też troszkę delikatny materiał. I odkręcamy tutaj wszystkie 4 śrubeczki. One są tego samego rozmiaru co wcześniejsze, gwiazdkowe. Tak czy inaczej, właśnie gdybyście pomylili sobie śrubki, to nie będzie problemu później tutaj z ich późniejszym wkręceniem. No i odkładamy sobie te śrubeczki na bok. Zobaczcie. I teraz tutaj podwadzamy nasz przód. Przynajmniej próbujemy podwadzić. Zobaczcie, tutaj jest taka specjalna ryska. Łączenie naszych dwóch obwodów i sobie przejeżdżamy od dołu, później jedziemy na samą górę. Tu jest dość ciężko, bo nasza obudowa jest tutaj dość mocno wbita. Chyba jeszcze nikt tego telefonu nie rozbierał. I sobie spróbujemy jeszcze po drugiej stronie. I zobaczcie, coś tam nam puściło. Bardzo, bardzo naprawdę ciężko się to ściąga. A nie chcę robić tego siłowo, bo nie o to chodzi.
O to właśnie chodzi, moi drodzy, żeby to zrobić w taki sposób, by nic w tym telefoniku nie uszkodzić. O i zobaczcie, coś tam nam puściło od dołu. I w końcu się udało. I jak widzicie, tutaj są dwie takie zaczaski, które na samym dole tutaj blokują. Więc najlepiej, jak widzimy, tutaj od samego dołu działać. I pamiętajcie, by je oczywiście nie uszkodzić, bo później nam tutaj idealnie naszło. I tu jest ten mini wyświetlacz, który się często psuje w tych telefonach. I tu mamy jeszcze dwie śrubeczki. No to sobie je odkręcimy. Zobaczcie. Tutaj sobie je odkręcamy. Oczywiście one są innego rozmiaru i to są śrubki krzyżakowe. I tutaj sobie odłączamy nasze tasiemki. Tutaj pierwszą. To nawet nie musimy, bo to jest ta od mojego wyświetlacza. I tu druga tasiemka. I tutaj tasiemka jest od naszych klawiszy tutaj bocznych. Zobaczcie sobie, one są chyba dotykowe, te klawisze. I to jest połączone wszystko w jedną całość. I tutaj nam jeszcze, blokuje jeszcze ten wyświetlacz mały, który już tak nie funkcjonuje jak powinien. I to jest ta płyta przodu. Bardzo mała płyta. I tu jest nasz głośnik. Już wyskoczył z automatu. Głośnik jest bardzo płytki, bardzo płaski. Nic dziwnego, że nie ma takiej jakości w nim. I tak to wszystko w tym telefonie wygląda. Jak widzicie, tu jest tasiemka druga. No i tyle, jeśli chodzi o demontaż. Tu sobie wyciągamy nasz wyświetlacz. Tutaj. Najważniejsze Wam rzeczy pokazałem. Jeśli chcielibyśmy